Cześć! Zapraszamy Was dzisiaj na kolejną wyprawę. Przed nami znowu pałac, ale jak widzicie pałac z troszeczkę większym rozmachem. Pałac postawiony w 1900 roku. No cóż, dużo gadać. Wchodzimy do środka, mam nadzieję, że będzie co oglądać. Zapraszamy na wyprawę. Piękny portyk, nie? Super to wygląda. Wejście chyba super fajnie wygląda. Chyba musimy wyjąć jakąś latarkę, bo może być w środku. Troszkę ciemno. No i jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu. Z tego co zdążyliśmy przeczytać, możecie się dziwić, że są tu tablice, liczydło, ponieważ mieściła się tu w późniejszych latach, ale to za chwilę szkoła, która swoje funkcjonowanie skończyła w 2008 roku. 2008 roku. Do piwnic wejdziemy później. Pałac coraz bardziej popada w ruinę już. Wszędzie zaczyna odchodzić farba od wilgoci. Tak, farba olejna. No zapewne pałac jest z roku około 1900. Należał do rodziny Kępalskich. Później jeszcze kilka pokoleń rodziny mieszkało w tym pałacu. Do czasów wojny. Do czasów II wojny światowej. Także ta emalia, która jest na ścianach, no to na pewno nie jest z tamtego okresu, ponieważ no tak jak mówiliśmy, mieściła się tu później szkoła, więc na pewno to jest pomalowane po prostu na potrzeby szkoły, która się tu mieściła. Zobacz jaki fajny kominek. I niestety też pomalowany farbą olejną. Zgadza się. Autorem tego pałacu, architektem, znanych w ówczesnych latach, tu się już podłoga zapada, był niejaki Paweł Nieniewski. Następnymi lokatorami, tak jak mówiliśmy, że później zapada się podłoga tak coraz bardziej. No zaraz to wpadnie na dół. Tu widać pleśń, jakie duże już grzyby rosną. Także po rodzinie Kępalskich następnymi lokatorami tutaj była rodzina Bęskich, która zamieszkiwała te dobra pałacowe do okresu II wojny światowej. Żyrandola to raczej czasy PRL-u, Ale na ale suficie nad zostało żyrandolem jeszcze. tak, piękne zdobienie. Tablica. Tablica. Tu jakieś, Była łazienka, może była, czy nie wiem. nie wiem co. No, bo tu jakieś są takie Są jakieś odpływy. odpływy. I kłódki
czasów szkoły. Płytki z czasów szkoły. Po II wojnie światowej właśnie ulokowano tu szkołę i jakiś czas temu, no z tego co wiemy to chyba w 2008 roku, szkoła opuściła gościnne progi pałacowej rezydencji. Od tamtej pory pałac popada w ruinę. Jak zwykle toaleta. Jak widzicie, do pałacu można dostać się bez trudu. Nie będziemy zdradzali lokalizacji, aczkolwiek dla bystrzejszych nie jest to nic Jest to trudnego. proste. Jest to proste. Jesteśmy tutaj w przedsionku głównego wejścia. To jest od drugiej strony, czyli wchodziliśmy tutaj. Wyjdziemy, pokażemy Wam od tej strony, jak ładnie wygląda. Spróbujemy dostać się na górę. Mam nadzieję, że uda wejście na tę wieżę. No i co, dół mamy... Czy tutaj nie byliśmy jeszcze? Tędy wchodziliśmy, tutaj nic nie ma. tędy Tam jest wchodziliśmy. zejście do piwnic. Aha. I tutaj jest wyjście. No tutaj Tamta tędy strona wchodziliśmy. pałacu jest widoczna, trzeba od drugiej strony wejść. I tutaj są zamurowane jest przejście. Dostaniemy się na górę, zobaczymy. Ale jeszcze tutaj. Tu też sala. Tu zobacz, jak grzyby rosną No to wszędzie dookoła. ze ścian, także jest tu wszechobecna wilgoć. Straszne grzyby. O, i tam, no ale zobacz te zdobienia, które pozostały na Ale też suficie. parkiety jeszcze zachowały się, chociaż są już w rozsypce. To mają bardzo ładny wzór, widzisz? Ładnie. Zdobienia typowo pałacowe. Dobrze, że nie zatynkowali tego na prosto tych sufitów, przecież tu można coś tu obejrzeć, Tutaj chociażby w postaci takich zdobień. już sufit zaczął się odrywać. Strop drewniany, jak te stare budowle, ocieplony słomą, czy czym to było ocieplone? Trzciną. Ale skoro już się zaczęło wszystko odrywać, jest tak duża wilgoć, więc tylko patrzeć, jak to się zniszczy. Zobacz, jakie piękne schody. Marmur to jest chyba, co? Piękne schody, naprawdę rewelacyjne. Szkoda, że kolejna perła regionu popada w ruinę. Z tego co wiemy, co zdążyliśmy przeczytać, to jak szkoła, która tutaj była w 2008 roku się stąd wyniosła, to znalazła się spadkobierczyni tego pałacu, bo spadkobierców jest tu gdzieś około 40 paru i domagała się swoich praw odzyskania posiadłości, no ale niestety przegrała. No, zaczęli się domagać dopiero po tym, jak oddano szkołę, przeniesiono szkołę w inne Tak, jest miejsce. przeniesiono. Wcześniej nikt się nie domagał spadku, odzyskania pałacu. Cieszyli się wręcz, że Że szkoła pałac jest zabezpieczony Tak. przed wandalizmem i korzystają z tego, remontują go w jakimś stopniu.
ale po tym jak zlikwidowano tutaj szkołę, gmina chyba, tak? Tutaj jest. Gmina. Stwierdzili, że będą wystawiać to na sprzedaż, ale do sprzedaży niestety nie doszło ze względu na wniosek do sądu o spadek. Tak więc gmina w tej chwili nie może nic z tym również zrobić, ma związane ręce. Stwierdziła, że po prostu nie będzie tego remontowała, bo nie jest to ich własnością. Do czasu, kiedy skończy się sprawa. Tak, do czasu, kiedy skończy się sprawa. A nie wiadomo, kiedy ta sprawa się skończy. Taka piękna perełka, kolejna zresztą, Popada w ruinę. popada w ruinę. Także jak nie wiadomo o co chodzi, to przeważnie chodzi o pieniądze. Tutaj była chyba kuchnia. No chyba tak, no bo chociaż nie wiem. Już zaczyna prześwitywać podłoga. Lepiej tu już nie stąpać, bo spadniemy. Tu są drzwi. Piece kaflowe. Jeszcze o dziwo nie rozebrane. Uda nam się wyjść na balkon. Z czasów szkoły na terenie pałacu zachowało się boisko szkolne. Ogólnie cały obiekt dookoła miał około 5 hektarów, tak? Sobie Tak. zdążyliśmy się dowiedzieć. Kibelek. Kolejne pomieszczenie. Z tyłu pieca kaflowego. Druga część spaleniska na pewno znajduje się po drugiej stronie ściany. I kolejny balkon. Piękny balkon. Zachowały się jeszcze zdobienia. Szkoda, zaczynają już drzewa wyrastać. Pałacyk postawiony był w stylu neorenesansu. Zobaczcie jak pięknie. Tylko wszechobecna wilgoć, schodzi farba po prostu płatami. To druga część tego pieca kaflowego.
Łazienka kolejna. Ale to tak typowy PRL, to nie jest nic, co się zachowało z okresu pałacowego. Raczej nie. No, pałac powoli był modernizowany na szkołę przerabiany, więc... Taki paskudny mieli styl wtedy niestety. Są jakieś flaszki, słuchaj, jakieś, zobacz, nie wiadomo, czy tu ktoś w ogóle nie urzęduje, bo jest chleb, taki chyba nawet nie, wiesz, Tak, są nie te torby torby. ze śmieciami, chleb. Także Możliwe, że ktoś tutaj urzęduje dłużej. Tu nawet 2,20 się znalazło. Może robią jakąś zrzutkę na imprezę. tak, a to chyba robiła ta szafka po prostu ze stół. Idziemy dalej. Mam nadzieję, Ale że to jest tylko- szukamy tutaj. Tylko część tego pałacu. No musimy właśnie, wejść jak jakoś musimy od- wejść, nie wiem. Od drugiej strony tego z drugiej pałacu. strony, no bo tutaj to już wszystko. Musimy znaleźć inne wejście. Ale jak tutaj już jesteśmy, może zejdziemy do tej części piwnicy od razu. Idziemy później. Tutaj jest zejście do piwnic. Tutaj na przejściu są rura do ogrzewania.
jakieś inne rozwiązanie, nie? Da się jeszcze drzwi otworzyć. Coś ciekawego. Ustalowe drzwi. No i to chyba główna kotłownia, nie? Tak. Olbrzymie zawory. Są piece. Wow. Piece olbrzymie. Czyli od początku. Jeszcze resztka węgla miało. Jupan gaz. Czyli wychodzi na to, że do pałacu był dociągnięty gaz. I było to zmodernizowane na ogrzewanie gazowe. To wcześniejsze kotły. Wyjdziemy? Nie wyjdzie. Tutaj to trochę taki łazienkowy zapach jest. Jakieś szafeczki. Nic w nich nie ma. Mini łazienka. Ta wanna jest tak malutka, nie wiem. Do noworodków chyba. Kibelek. Maleńka wanienka. To była kolejna łazienka. W tej części sufity są w bardzo dobrym stanie. Sama jak i podłoga też dobrze wygląda. Tu też parkiet. Jeszcze w dobrym Nie stanie. jest wcale to w W złym złym stanie. stanie. To wszystko jakby ogrzał, odmalował.
No powzmacniał też te powzmacniał. częściowo deski pewnie strofowe powmieniał. To jest taki moment, kiedy jeszcze jest szansa to odremontować w jakimś tam mniejszym nakładzie finansowym. Póki Bez jest jakichś jeszcze- głównych remontów takich. póki jest jeszcze co? Tak naprawdę. No tak, ale nie powiedzieliśmy Wam jeszcze wszystkiego, ponieważ zostawiliśmy sobie pewną ciekawostkę do opowiedzenia. W pałacu tym schowany jest skarb. Zakopany gdzieś w okolicy. Istnieje tutaj taka właśnie ciekawa legenda, że w roku 1929 Wincenty Kurman ukrył tutaj jakiś skarb pod pałacem bądź w parku, nie wiadomo. Wystąpił później ze zgodą na poszukiwanie do odpowiednich urzędów o poszukiwanie tego skarbu. No ale sprawa wywołała, wiadomo, prawdziwą gorączkę złota i poszukiwania znacząco utrudniły życie mieszkańców pałacu. No i potrzebna była ochrona, żeby po prostu... Ale piękne zdobienie. Potrzebna była ochrona, aby ograniczyć ambicje poszukiwaczy, amatorów. I skrzynki ze skarbem nigdy nie odnaleziono. Tak, bo prace poszukiwawcze wstrzymano. Zobacz, jaki fajny ten na dole to zamknięcie. Co tam pisze? Ciężko nie czytać. Tutaj kolorystycznie poniosło. Czerwona Tak, podłoga. czerwona podłoga, różowo-kanarkowe ściany. Jakaś gazeta. Z 2007 roku gazetka.
moi drodzy, z naszej strony na dzisiaj to byłoby już wszystko. Obeszliśmy cały pałac, jak widzicie nie jest tak naprawdę bardzo zdewastowany, bardziej pochłaniają go siły natury, wilgoć, wszędzie odpada farba, czuć wyraźnie zapach pleśni, nie? Tak naprawdę. Ściany, mury, wszystko wydaje się ok, to wszystko jest do uratowania, no ale wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak więc na dzień dzisiejszy ta perła regionu stoi sama, samotna i przez pewien jeszcze dłuższy czas będzie stała. Miejmy nadzieję, że może w jakiejś przyszłości niedalekiej ktoś się tym zainteresuje. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawostkę, o której mówiliśmy, o tej skrzyni zakopanej ze skarbem, to wszelakich poszukiwaczy skarbów chcielibyśmy ostudzić, ponieważ krąży również taka legenda, że jeżeli komuś złoto bądź skarby są niepisane, to po prostu zapada się to niżej pod ziemię. Taką legendę słyszeliśmy. Być może jest w tym prawda, nie wiem. W każdym bądź razie wydaje mi się, że nie ma co tu kopać, nie ma co tu dłubać. Część eksploratorów i poszukiwaczy skarbów już tu była, nic nie znaleźli, więc po prostu dajmy temu miejscu spokój. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu. Do następnego, cześć. Cześć, do zobaczenia.